A więc witam Was na wtorek wieczór. W pierwszej części Poimandresa czytaliśmy, jak Hermes spotyka się z osobą transcendentalną nazwaną Poimandresem. I pyta on Poimandresa o pochodzenie świata i naturę. On chce rozumieć te rzeczy. I Poimandres go naucza o powstaniu świata, ale nie tyle w słowach, ale używając właśnie obrazy i wizje. I Poimandres uczy, jak na początku wszystkiego jest umysł, nous, który jest światłem, a razem ze światłem i pożądaniem współistnieje chaos, wilgoć, kręcący się jak wąż. I do tej matrycy urodzenia wstąpił Logos, aby zapłodnić naturę. Z umysłu pojawił się demiurg, który potem zaczął tworzyć materii. Najpierw 7 sfer niebiańskich, a potem świat naturalny. I dzięki demiurgu i jego pracy pojawiły się różne formy, zwierzęta, rośliny, to, czego my poznajemy jako świat naturalny. Jednak te formy mieli ograniczoną świadomość, bo do nich nie wstąpił umysł. Z umysłu pojawił się brat demiurga, człowiek niebiański zwany Antropos, androgeniczny i też zwanym Synem Bożym. A człowiek zechciał tworzyć w świecie materialnym jak jego brat. I Antropos, człowiek niebiański, przeszedł poprzez zasłonę i zobaczył świat materialny, że ten świat jest piękny. I zobaczył odbicie swojego cienia w wodzie. Zakochał się z nim i szedł na świat. No i tak powstał właśnie świat i człowiek, który ma naturę nieśmiertelną i naturę śmiertelną. Według tych nauczeń hermetycznych człowiek ma naturę dualistyczną w tym sensie, że jedna część jest nieśmiertelna, a druga część śmiertelna. I z tego człowieka rodzi się teraz 7 ludzi według 7 zarządców sfer, wszyscy utworzeni z ognia i ducha. Zacznę czytać właśnie pod akapitem 16 dalej, co się działo z tym stworzeniem. Czytam. Po czym powiedziałem, umyśle mój, i ja sam bowiem kocham mądre słowo. Umysł to poimandres. Poimandres był utożsamiony z umysłem niebiańskim. I on odpowiada, to jest tajemnica ukryta aż do tego dnia. Natura, połączywszy się z człowiekiem, wydała coś zdumiewającego, godnego podziwu. Skoro bowiem człowiek posiadł naturę układu 7 zarządców, którzy, jak ci mówiłem, są utworzeni z ognia i pneumy, natura nie zwlekała, lecz natychmiast urodziła 7 ludzi podobnych z natury do 7 zarządców męsko-żeńskich, przebywając w przestworach. Po czym powiedziałem, pojmanże, ogarnięło mnie wielkie pragnienie i bardzo chcę słuchać, nie odchodź.
A Poimander powiedział: zamilcz, bo nie skończyłem jeszcze dla ciebie pierwszej mowy. Już milczę, powiedziałem. Kilka razy w tym opowiadaniu usłyszycie, że Poimandres Hermesowi mówi: zamilcz. Milczenie to jest bardzo ważne. Aby otrzymać wizję, trzeba milczeć. Kiedy my gadamy i nasz umysł gada i nic tylko myślimy o czym, co będziemy pytali, to nie może przyjść do nas wizja, bo jesteśmy w głowie i mamy głowę pełną naszych pytań i wszystko, co chcemy spytać. A więc Poimandres przypomina Hermesowi, że musi milczeć, że nie może przyjąć wyższą naukę bez milczenia. I teraz właśnie następnie tworzenie jest ciała człowieka, kształt człowieka. Dotychczas wszystko się dzieje w świecie duchowym i nie ma uczestnictwa materii. I teraz zaczynamy tworzyć ciało. I w tym ciele człowieka zagnieżdżają się 7 sił kosmosu. I dowiemy się później, że kiedy przyjdzie czas, aby człowiek uwolnił się z materii, on musi uwolnić się od tych 7 sił. I te 7 siły właśnie trzymają człowieka w pewnym sensie w niewoli. I dopóki człowiek nie poznaje siebie, co znaczy musi poznać ich wtedy, i wtedy może uwolnić się z nich. I czytam dalej akapit 17. Jak powiedziałem, narodziny tych 7 nastąpiły w taki sposób. Ziemia była elementem żeńskim, a woda zapładniającym z ognia zaś pochodziła dojrzałość. Z powietrza natura wzięła pneumę, duch, i wydała ciała na kształt człowieka. Człowiek zaś z życia i światła stał się duszą i umysłem, a z życia duszą, ze światła umysłem, i w ten sposób trwało wszystko w zmysłowym świecie, aż do końca obiegów i początków gatunków. Tak właśnie opisuje powstanie człowieka. Jego dusza, która jest nie całkowicie właśnie z świata duchowego, ale ta dusza to jest zespół myśli i uczuć, to właśnie ma materialne pochodzenie. No i następnie nadchodzi rozdzielenie płci. Dotychczas człowiek jest androgeniczny, męsko-żeński. I teraz będzie rozdzielanie płci i potem dzięki rozdzielaniu płci pochodzi pożądanie jednego płeć na drugą i wtedy i dzięki miłości śmierć. Przeczytam teraz akapit 18. Poimandres mówi: wysłuchaj reszty wywodu, który pragniesz usłyszeć. Kiedy obieg wypełnił się, połączenie pomiędzy wszelkimi rzeczami zostało rozwiązane z woli Boga. Wszystkie bowiem istoty męsko-żeńskie razem z człowiekiem zostały rozdzielone i jedne stały się męskie, a drugie w podobny sposób żeńskie. Bóg zaś natychmiast przemówił świętym słowem: pomnażajcie się w pomnażaniu i wzrastajcie w wielkiej ilości wszystkie stworzenia i wytwory
I niech ten, kto ma umysł, rozpozna samego siebie, że jest nieśmiertelny i że przyczyna śmierci jest miłość. I niech pozna wszystko, co istnieje. Tutaj bardzo ciekawe są słowa. Najpierw oczywiście poznajecie te słowa w Księgi Rodzaju, pomnażajcie się, wzrastajcie, tak Bóg mówi w Księdze Rodzaju, ale tutaj jest coś w dodatku bardzo ważnego. I znowu przeczytam, podkreślam, kto ma umysł, rozpozna samego siebie, że jest nieśmiertelny i że przyczyna śmierci jest miłość i niech pozna wszystko, co istnieje. I to jest bardzo ciekawe tutaj, że nie wystarczy po prostu pomnożenie rasy ludzkiej i poczęcie różnych dzieci, wnuków, potem prawnuków i innych, ale najważniejsze zajęcie jest rozpoznanie samego siebie. I to jest dla tych, którzy mają umysł, bo człowiek jest urodzony z umysłem. I dojdziemy do tego za chwilę, w jaki sposób człowiek właśnie ma umysł i uczestnictwo z Bogiem nieskończonym. Ale człowiek musi rozpoznać samego siebie, że jest nieśmiertelny, musi poznać swoją naturę nieśmiertelną i to, że przyczyna śmierci jest miłość. Straszna rzecz tutaj. Ale o co chodzi? Ja myślę, że chodzi o pożądanie. I to, że oczywiście, że tworzymy dzieci i że dzieci są, ale rezultat tego, że mamy dzieci, jest, że umieramy. Jest bardzo ciekawy brytyjski pisarz Bernard Shaw, który napisał sztukę na ten temat, właśnie dramat na ten temat, skąd powstała śmierć. No, Adam, pierwszy z naszych rodziców, miał wizję czasu nieskończonego i stał się lękliwy. Miał wielki strach i lęk, widząc czas, tyle lat, tyle pokolenia i że musiał być ze sobą przez ten cały czas. Co było dla niego straszne. On chciał odpoczynek, żeby był czas, kiedy mógł odpocząć. Ale jedyny sposób to było, żeby mógł właśnie ten płomień, taki jak nosimy w olimpiadzie, żeby musiał ten płomień przekazać swoim pokoleniu, swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. A więc z tego powstała śmierć, że musiał przekazać płomień dzieciom i sam umrzeć. A więc przyczyna miłości mężczyzny na kobieta, rezultat, przyczyna śmierci jest ta miłość pierwsza i to, że my tworzymy dzieci. A więc tutaj jest podział płci opisany, wszystko ma swoje bieguny, słyszymy o dobro i zło, różnicowanie początku biegunów i nasze życie jest wszystko w biegunach. W naszej naturze też bieguny wszędzie i ten rozdział pomiędzy tym i tamtym, ciepłym i zimnym i bieguny to są naszą rzeczywistość. I dalej czytam 9 akapit.
Kiedy Bóg to powiedział, opatrzność za pomocą przeznaczenia i harmonii sfer spowodowało łączenie się i ustanowiło narodziny. Wszystkie istoty rozmnożyły się zgodnie z gatunkiem, a ten, kto rozpoznał samego siebie, osiągnął szczególne dobro. Ten zaś, kto na skutek błędu miłości pokochał ciało, błąkając się trwa w ciemności, doznając na sposób zmysłowy rzeczy podległych śmierci. Ja myślę, że tutaj trzeba uważać o interpretacji. Najpierw znowu samopoznanie re, em, em, według skutkiem samopoznaniu pochodzi szczególne dobra. Co to znaczy pokochanie ciało i błąkając się w materii? No, jeśli nie znasz swoją istotę nieśmiertelną, że jesteś nieśmiertelny, to będziesz zupełnie zajęty sprawami śmiertelnymi i to są cielesnymi, błąkając się właśnie w świecie. I w taki sposób zmysłowo będziesz podlegał śmierci. No i Hermes pyta, on zawsze dopytuje się, czym tak bardzo błądzą ludzie nieposiadający wiedzy? Zapytałem, że zostaną pozbawieni nieśmiertelności? A Poimandres odpowiada, wydaje się, że nie rozważyłeś tych rzeczy, które usłyszałeś. Czy nie powiedziałem ci, abyś myślał? Hermes nic nie rozumie, ale chce odpowiedzi gotowe. A Poimandres mówi, nie, nie, nie. Ty jesteś przecież człowiekiem z umysłem. Ty znajdziesz w sobie odpowiedź na te pytania. Nie pytaj mi rzeczy, których sam znasz. A więc on chce, żeby Hermes przyszedł właśnie i zaczął myśleć. I Hermes odpowiada po zastanowieniu się, myślę i przypominam sobie i jestem wdzięczny. Jest bardzo dobry. Wdzięczność jest wspaniała rzecz, bo to otwiera nasze serca. Poimandres, jeśli zastanowiłeś się, powiedz mi, dlaczego ci, którzy są w śmierci, zasługują na śmierć? Odpowiedź, ponieważ tym, co dało początek własnemu ciału, jest ponura ciemność, z której pochodzi wilgotna natura, a z niej powstało ciało w zmysłowym świecie, z którego pije śmierć. Cały świat naturalny to jest świat, który jest złapany w tym cyklu rodzenia i śmierci. Buddyści to nazywają wiecznym kołem, kołem rodzenia i śmierci. I póki człowiek jest właśnie złapany w świecie naturalnym i materialnym, to tak to jest. Ciągle się rodzi, ciągle umiera. Wszystko się rodzi, wszystko umiera. Owady się rodzą i na szczęście umierają. I zwierzęta, ludzie, drzewa, wszystko to jest właśnie w taki sposób jest świat. W taki sposób jest świat. Ale my nie musimy do tego światu należeć. O to chodzi. Że dzięki gnozie my możemy uwolnić się właśnie z tego koła, te nieustannego rodzenia się i umierania, o czym teraz czytamy. I właśnie jesteśmy wtedy uwolnieni od niewolnictwa tego świata. I znowu nie, mówię, że nie chodzi o to tutaj, że ten świat jest zły. Przecież jest w nim wiele przyjemnego i pięknego.
I dlatego właśnie Antropos szedł do tego świata, bo jest pięknym, ale jednak świat staje się dla człowieka pułapką. Kiedy pogrążamy się w nim i kiedy jest on dla nas jedyną rzeczywistością, którą poznajemy. I dalej o gnorze, Poimandres teraz przepytuje Hermesa, czy naprawdę rozumie Hermes, o co tu chodzi. Myślisz słusznie, mówi. Dlaczego zaś ten, który poznał samego siebie, zmierza do siebie, jak ujmuje to słowo Boga? Odpowiedziałem. Ponieważ ze światła i życia składa się Ojciec Wszechświata, z którego narodził się człowiek. Dobrze mówisz. Światłem i życiem jest Bóg i Ojciec, z którego powstał człowiek. Jeśli więc rozumiesz, że jesteś z życia i światła i że z nich właśnie pochodzisz, znowu pójdziesz do życia. Kiedy człowiek poznaje, że on pochodzi z życia i światła i jest jednym z Bogiem, wtedy on może wrócić tam. I właśnie on pójdzie do życia, a nie do śmierci. Bez pojmowania swojego źródła człowiek błądzi w złudzeniu. Hermes pyta, jak on ma wrócić, jak on ma poznać samego siebie. I właśnie mówi, lecz powiedz mi jeszcze, jak mam powrócić do życia? Powiedziałem, mój umyśle. Bóg bowiem mówi, niech człowiek mający umysł rozpozna samego siebie. A więc o to chodzi. Ale teraz trzeba rozgryźć bardzo ważne pytanie. Czy każdy człowiek ma ten umysł? Czy jest tutaj elita tych, którzy mają umysł, a innych, którym tego umysłu nie dano? Bo widzimy na świecie różnych rodzajów ludzi. Widzimy ludzi, którzy są świadomi życia wyższego, są świadomi, że nie są tylko jak zwierzęta, a są inni zupełnie pogrążeni w świecie materialnym i nigdy w życiu nawet nie pomyślą o niczym innym niż samego sobie, swój dobrobyt i wszystko, co jest w świecie materialnym. I to pytanie zadaje Hermes, akapit 22. Czy nie wszyscy ludzie mają umysł? Pyta się. I odpowiedź. Powstrzymaj swoje słowo. Ja sam, umysł, jestem obecny przy pobożnych i dobrych, czystych i miłosiernych, bogobojących, a moja obecność staje się dla nich pomocą. Natychmiast wszystko rozpoznają. Czule błagają Ojca i dziękują Mu, wielbiąc, opiewając w hymnach z miłością we właściwy dla Niego sposób, a zanim oddadzą ciało własnej śmierci, brzydzą się zmysłami, ponieważ znają ich działania. A raczej ja sam, umysł, nie pozwolę, żeby przytrafiające im działania ciała osiągnęły swój cel. Będę ich strażnikiem, zamknę wejście przed złymi i haniebnymi czynieniami, osłabiając wynikające z nich udręki. Od głupich, złych, niegodziwych, zawistnych, chciwych zabójców i bezbożników jestem daleko. Ustąpiwszy demonowi mścicielowi, który miotąc ostry ogień atakuje takiego w sposób zmysłowy i bardziej przygotowuje go do występków, aby spotkał się on z większą karą.
i nie ustaje w pożądaniu, nienasycony pragnienia i zmagając się w ciemności bez zaspokojenia. I takiego dręczy i powiększa jeszcze bardziej ogień przeznaczony na niego. Oj, ognie karne i tak dalej. No, takie były czasy i trzeba pamiętać też, że jest w tych pismach wpływ egipski i te pojęcie, że dla niektórych jest właśnie przejście w wyższe świata po śmierci i dla innych jakaś ciemne i bolesne jakieś przeżycia, to pochodzi od egipskiej religii. Ale myślę, że bardziej istotne tutaj jest to, że umysł jest daleko od ludzi nieświadomych. Nie mamy tu sytuacji, że jest elita, której umysł jest podarowano im, a nie innym, a raczej to, że umysł to trzeba zarobić. Jest to podobne do egipskiej religii, gdzie nieśmiertelność też nie jest gwarantowana dla wszystkich, ale musi być zarobiona. I ten pomysł jest dalej rozwinięty w pięknym właśnie tekście, tak zwany kielich. I to jest czwarty tekst w korpusie hermetycznym nazwanym kielich albo krater. Krater to jest greckie słowo na kielich. I z tego właśnie, dlatego że krater, na przykład krater wulkana, no to jest w kształcie kielicha. Dlatego jest nazwany. I tutaj przeczytam wam dwa krótkie akapity z tego pisma czwartego, nazwany krater. Czwarty akapit. A więc Bóg zesłał wielki krater, napełniony umysłem, i wyznaczył herolda, któremu rozkazał obwiesić sercom ludzkim, co następuje. Zanurz się, jeśli możesz, w tym kraterze. Jeśli wierzysz, że wrócisz do tego, który zesłał krater, jeśli rozpoznajesz cel swego istnienia. Ci, którzy zrozumieli obwieszczenie i zanurzyli się w umyśle, zyskali udział w poznaniu i stali się, otrzymawszy umysł, ludźmi doskonałymi. Ci zaś, którzy nie zrozumieli obwieszczenia, są tylko ludźmi rozumnymi, ponieważ nie otrzymali umysłu i nie wiedzą, po co i dzięki komu powstali. Ich zmysły są podobne do zmysłów nierozumnych zwierząt i ponieważ z usposobienia skłonni są do namiętności i gniewu, nie podziwiają rzeczy godnych i oglądania, lecz oddają się przyjemnościom i żądaniom ciała, wierząc, że dlatego właśnie powstał człowiek. Obraz tu, kielich wypełniony umysłem, z czego każdy, kto chce, może pić. I człowiek, który pije z tego kielichu, z tego pojemnika, wypełniony umysłem, ma udział w poznaniu i poznaje, kim jest i skąd on przyszedł. A nie wszyscy zechcą z tego wypić. O to chodzi i to jest właśnie, na tym polega tragiczna sytuacja człowieka, że niektórzy z różnych powodów nie zechcą wypić właśnie z tego kielicha, co jest im ofiarowane. Wracajmy do Poimandresa i będę czytał dalej. I to jest, teraz następuje bardzo ciekawa część, kiedy Hermes pyta o drodze powrotnej do źródła. I tutaj mamy opis tej drogi przez sfery niebiańskie.
Kiedy będziemy czytali to poznajecie, że są podobieństwa pomiędzy tym, co tutaj będziemy czytali, i niektóre apokalipsy. Ale trzeba też poznać jedną bardzo ważną rzecz, że w hermetyzmie to wszystko i droga do Ogdoady to dzieje się za życia, nie po śmierci. O życiu po śmierci Hermes zupełnie milczy. Nic nie wiemy o tym, co dzieje się z nami i będzie się działo z nami po śmierci. Hermetyzm raczej podkreśla, że to jest ważne, co musi się dziać w czasie naszego życia. Nie czekać na następne życie albo co stanie się po śmierci. A więc czytam teraz akapit 23. Umyśle nauczyłeś mnie wszystkiego dobrego, tak jak pragnąłem. Powiedz mi jeszcze o drodze ku górze. Na to odpowiedział Poimandres. Najpierw przy uwolnieniu materialnego ciała przekazujesz samo ciało do zmiany, a postać, którą miałeś, staje się niewidoczna. Bezczynne usposobienie oddajesz daimonowi, a zmysły ciała powracają do swoich źródeł, stając się odrębnymi częściami, ponownie dołączając się do energii, a uczucia i pożądanie wracają do nierozumnej natury. Tu muszę powiedzieć, że to, co czytamy, to można właśnie jednak, to jest jedyne miejsce tutaj, gdzie można to właśnie też interpretować jako coś poza śmiercią. Ale ja myślę, że to jest raczej wyjście z ciała. I to można powiedzieć, niektórzy by to nazywali projekcja astralna i można tak powiedzieć, ale ja myślę, że to jest raczej bardzo podobne do tego, co święty Paweł doświadczył w swojej apokalipsie i to, o czym czytamy też w platońskich pism, że wychodzimy i zostawimy te różne wehikuły, z którymi poruszamy się w naszym świecie i zaczynamy właśnie przejście przez niebiańskie sfery w kierunku Ogdoady. A resztę, i to jest bardzo ciekawe, że zostawimy za sobą nasze ciała, które mają myśli, uczucia, tak zwane naszą materialną duszę zostawimy i jesteśmy właśnie w innym ciele nieśmiertelnym. I teraz dalej czytam 25 akapit. W ten sposób wyrusza dalej w górę poprzez układ sfer. W pierwszej sferze oddaje siłę powodująca wzrastanie i pomniejszenie. W drugiej środki prowadzące do złych uczynków. Podstęp pozbawiony już mocy w trzeciej sferze. Bezsilna ułudę i pożądania. A w czwartej władzę arogancję pozbawioną nadmiaru. W piątej sferze bezbożne zuchwalstwo i lekkomyślną bezczelność. W szóstej nieczynne już złe skłonności bogactwa, a w siódmej sferze podstępne kłamstwo. Te wszystkie wymienione demony sfer naszego świata, to są te demony, które zaczepiają się do nas przy urodzeniu. W następnym tygodniu weźmiemy 13 tekst korpusa, gdzie jest ich więcej, aż 12. I te są te demony, które człowiek spotyka, kiedy wychodzi z ciała. I tu są także analogie w tybetańskiej Księgi Zmarłych,
gdzie dusza spotyka się z złudzeniami, które kierowały jej życia. I przeczytajcie znowu wizję Marii w Ewangelii Marii Magdaleny i też Apokalipsy Pawła. Bardzo podobne są strażnicy bram, które przepytują duszę, czy dusza jest godna przejść dalej. Ale ważna rzecz jeszcze, to nie jest tylko sąd. Chodzi tu o uwolnienie duszy od namiętności, które do duszy przyczepili się, kiedy dusza zeszła na świat. I kiedy dusza teraz wychodzi ze świata, to jeden po drugim musi uwolnić się od tych sił, które mieszkają w niej i zaczepili się o nią. Jedno po drugim musi być rzucone, żeby wejść w końcu z tego świata do Ogdoady. I dalej czytamy 25 akapit. Wtedy uwolniony od działań układu sfer wkracza w naturę Ogdoady, mając własną moc i wraz z innymi znajdującymi się tam istotami sławi hymnami Ojca. Obecni zaś cieszą się z jego przybycia, a on, upodobniwszy się do towarzyszy, również słucha pewnych mocy, które ponad naturą Ogdoady słodkim głosem opiewają Ojca. Wtedy zgodnie z porządkiem powracają do Ojca i sami oddają się mocom, a stawszy się mocami, znajdują się w Bogu. To jest ostateczne dobro dla tych, którzy posiedli wiedzę, stać się Bogiem. No, dlaczego jeszcze zwlekasz? Czy jako ten, który ma wszystko otrzymał, nie staniesz się przewodnikiem dla godnych, aby rodzaj ludzki dzięki Tobie został ocalony przez Boga? Wejście do Ogdoady jest zjednoczenie się z Bogiem, określane jako stanie się z Bogiem. A i trzeba tutaj rozróżnić stanie się Bogiem od prostej inflacji ego, czego człowiek doświadcza we wczesnej etapie psychologicznego rozwoju. To, czego Jaldabot był winny, kiedy mu powiedział: ja jestem Bogiem i nie ma innego Boga. To jest zupełnie coś innego, co się dzieje, bo on to powiedział w stanie niewiedzy. I różnica jest tu, że człowiek, przechodząc przez sfery niebiańskie, oczyścił się od wpływów archontów i jest właśnie w stanie połączyć się i stać się jednym z Bogiem. I Poimandres mówi: po co teraz czekasz? Twoje zadanie jest, żeby oświecić człowieka, żeby człowiekowi przekazać to, żeby ludzkość miała szansę, żeby uwolnić się. I to powiedziawszy, to akapit 25, to powiedziawszy, Poimander połączył się z mocami. Ja zaś podziękowawszy i uwielbiwszy Ojca Wszechrzeczy, zostałem uwolniony, wzmocniony i pouczony przez Niego o naturze świata, o wielkiej wizji. Zacząłem głosić ludziom piękno pobożności i wiedzy. Ludzie, mężowie zrodzeni z ziemi, wy, którzy oddaliliście się w pijaństwu i snów i nieznajomości Boga, otrzeźwijcie, przestańcie pijaństwo, zaczarowani nierozumnym snem. Zupełnie jak w też Ewangelii Prawdy mamy podobny opis, że nasze życie w tym świecie jest koszmarem, złym snem. I teraz Hermes przemawia ludziom: otrzeźwijcie się, obudźcie się od tego snu i poznajcie wielką wizję. I kiedy to usłyszeli, zgromadzili się wokół mnie jednomyślnie
Czytam dalej. Ja zaś powiedziałem, dlaczego ludzie zrodzeni z ziemi oddaliście się śmierci, chociaż możecie mieć udział w nieśmiertelności. Zastanówcie się wy, którzy odbywacie podróż w towarzystwie błędu, współżyjecie z niewiedzą. Uwolnijcie się od przyciemnionego świata, a zostawiwszy za sobą zepsucie, weźcie udział w nieśmiertelności. I więc to jest wzywanie do gnozy, do poznania w sobie, co jest nieśmiertelne. I to człowiek musi w sobie urzeczywistnić. I to właśnie Hermes wzywa ludzi teraz już dzięki temu, że sam jest pouczony. I czytam dalej. Jedni z nich, którzy oddali się drodze śmierci, odstąpili wśród szyderstw. Drudzy zaś, rzuciwszy się do moich stóp, prosili o naukę. Ja zaś podniosłem ich i stałem się przewodnikiem rodu, nauczając reguł mówiących, jaki wielki sposób zostaną zbawieni. Zasiewałem w nich słowa mądrości, a oni żywili się ambrozyjską wodą. Kiedy nastał wieczór i kiedy cały blask słońca zaczął zachodzić, rozkazałem im, aby dziękowali Bogu i aby każdy po wypełnieniu dziękczynienia skierował się do własnego łóżka. I za chwilę przeczytam ten hymn dziękczynny. I teraz Hermes mówi, akapit 30. Ja zaś zapisałem dobrodziejstwo Poimandra wobec mnie i cieszyłem się bardzo wypełniony rzeczami, których pragnąłem. Sen ciała stał się bowiem otrzeźwieniem duszy, a zamknięcie oczy stało się prawdziwym widzeniem. Moje milczenie stało się brzemienne dobrem, a wydawanie słowa spłodzeniem dóbr. To zaś przydarzyło mi się, kiedy czerpałem z mojego umysłu, to znaczy poimandra, słowa absolutu. Przybyłem tutaj, zostawszy natchniony przez Boga, głosicielem prawdy. Dlatego z całej duszy, ze wszystkich sił głos, pochwałę Bogu Ojcu. I teraz przeczytam hymn chwalebny. Zwracam uwagę na słowo święty, co jest często właśnie powtórzane tutaj. My wiele rzeczy uważamy jako święte. Naszą wiarę, religię, Kościół, naturę, świat naturalny. Jednak wszystkie te rzeczy były stworzone nie przez Boga, ale przez człowieka. Prawo kanoniczne napisał człowiek, katedry, chociaż piękny to postawił człowiek. Ten hymn odnosi się do czegoś na wysokim szczeblu, do którego człowiek nie przyczynił się. Coś bardzo poważnego. Wiadomo z Poimandresa, że człowiek może w stanie rozszerzonej świadomości spotkać się ze świętym. I jest to niezwykłe i ważne spotkanie. Ale tego nie można ściągnąć na ludzką płaszczyznę. I ten hymn to nie jest głoszony dlatego, że trzeba Boga chwalić. To jest głoszone przez człowieka, który uznał w końcu to, co jest prawdziwe i co jest poza ludzkich zmysłów. I czytam. Święty jest Bóg i Ojciec Wszechświata. Święty jest Bóg, którego wola uczestniczyła się za przyczyną Jego własnych mocy.
Święty jest Bóg, który chce być poznawany i jest poznawany przez swoich. Święty jesteś, jednoczący słowem to, co istnieje. Święty jesteś, którego obrazem stała się cała natura. Święty jesteś, którego nie ukształtowała natura. Święty jesteś, potężniejszy od wszelkiej mocy. Święty jesteś, większy od wszelkiej godności. Święty jesteś, potężniejszy od pochwał. Przyjmij czyste ofiary słowne z duszy serca, które się do Ciebie wznoszą, niewysłowiony, niepowiedzialny, przywoływany w milczeniu. No i końcowa modlitwa gnostyka, który doświadczył to poznanie, jest, aby on nie utracił to poznanie i znowu nie upadł w zamęt i w stan niewiedzy. I tak się kończy akapit 32. Spełnij moją prośbę, abym nie utracił wiedzy o naszej istocie i umocnij mnie, a dzięki tej łasce oświecę tych z mojego rodu, którzy trwają w niewiedzy, moich braci, a Twoich synów. Dlatego wierzę i daję świadectwo. Zmierzam do życia i światła. Uwielbiony jesteś, Ojcze. Twój człowiek chce mieć udział w Twojej świętości, jako że przekazałeś mu wielką moc. I na tym się kończy nasz tekst pierwszy korpusa Poimandres i zapraszam Was teraz do dyskusji. Dziękuję. Dziękuję za wspaniały wykład. Pawle, czy mogę Cię o taką rzecz zapytać? Tak. Ostatnio siedzę dosyć dużo w antyku i tam pojęcie daimona u filozofów antycznych zawsze było dobrze no, odbierane. Dla Sokratesa był to dobry jego duch, taki głos wewnętrzny, który go zawsze kierował, mówił, co ma robić, jakie decyzje podejmować. U Arystotelesa podobnie ułasabiał cnotę, mądrość i tak można wymieniać bardzo wielu filozofów, myślicieli antycznych. I tutaj dziwne, że właśnie w hermetyzmie daimon uzyskuje twarz takiego mściciela. Jak wspomniałeś, nawiązanie do religii egipskiej, to od razu zobaczyłam obraz Amit, pożeraczki dusz, pożeracza umarłych, kiedy był sąd nad zmarłym i ważyły się jego losy i gdzie uczynki te niechciane, te potępiane, niedobre uczynki namiętności przeważały, Amat się rzucała, czy rzucał, bo raz jako kobietę tę bestię przedstawiano, raz to w rodzaju żeńskim, raz w męskim, więc rzucała się na tego zmarłego i pożerała serce, bo wierzono w Egipcie, że w sercu jest życie, tak, i istnienie nasze. To, że dalej mogę żyć, no to jak mam serce, jak go nie mam, to już po mnie. No i teraz pożerała mu to serce, tą duszę pożerała i teraz czy ten mściciel, daimon mściciel, to jest tylko ktoś, kto jakby nam wymierza karę, tak? Czy to jednak jest, no tu chcę iść w kierunku no chrześcijańskiego Lucyfera, który nie tylko no, jest jakby potem tym wyznacznikiem, że jesteśmy po stronie zła, ale on również nas prowadzi ku złu, ku ciemności, bo tu w tekście jest właśnie napisane, że on przygotowuje do występów, aby spotkał się on, czyli człowiek, z większą karą, z jeszcze większą karą i nie ustaje w pożądaniu i nienasyceniu, on budzi nasze nienasycone pragnienia, dlatego się zastanawiam, no kim jest ten daimon mściciel, to jest Dobrze, coś innego niż archont. Dlatego bardzo Cię proszę o podpowiedź. dobrze. Um, Najpierw oczywiście zupełnie przyjmuję Twoją pierwszą interpretację i platoniczną o roli daimona. I daimon jako, to jest po prostu słowo, nazwa duchowej istoty. I
Dla Sokratesa albo Platona daimon to był jego anioł właśnie. Anioł, który jego prowadził, towarzyszył. To jest coś, co kiedy człowiek to poznaje, to jest coś bardzo bliskiego i świętego. Teraz to słowo jest używane różnie w tych tekstach. W tych, kiedy chodzi o właśnie przejście przez sfery niebiańskie do Ogdoady, to są te duchy nie bardzo przychylne, które pochodzą od właśnie świata i których musimy się pozbyć. Po prostu mają tą samą nazwę, ale to nie są te same oczywiście. To te mają inne przeznaczenie i dowiemy się w przyszłym tygodniu też, że właśnie póki nie pozbędziemy się tych sił, które zagnieździły się w naszym świecie, w naszym ciele, to nie możemy robić żaden postęp duchowy właśnie. I teraz tą część, kiedy mówimy o tych daimonach, które dusze, serce pożerają albo dusze, te egipskie te daimony, tutaj trzeba bardzo uważać na kontekst, bo kontekst był ten, w którym Poimandres mówił Hermesowi, że najpierw, że ci, którzy właśnie mają umysł i kierują, i dzięki umysłu mają gnozy, poznanie swojej istoty i nieśmiertelności, no, żyją właśnie w ciele nieśmiertelnym. A inni, którzy to odrzucili albo nie przyjęli, no niestety to dla nich to są różne inne daimony, które będą ich dalej kusić i z rzeczami świata i no po prostu ich przyszłość nie wygląda aż tak pozytywnie. Ja myślę, że o to głównie tutaj chodzi. Tak, dziękuję Ci bardzo. Ja jeszcze tak chciałam pociągnąć ten wątek na płaszczyznę psychologiczną przenieść. O, proszę czyli, bardzo. czyli te sfery wszystkie jako te aspekty w nas, które uosabiają namiętności. No, pożądanie, bogactwo, kłamstwo, arogancja i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie to odpowiada 7 grzechom głównym, ale jest analogia, bo też jest 7 wymienione tych namiętności i one są bardzo zbliżone, podobne potem do tego, co w Biblii jest określane jako 7 grzechów głównych, ale mniejsza z tym. No i te 7 wielkich, strasznych namiętności we mnie, ja, żeby z jednej sfery przejść do drugiej, no to jedną namiętność muszę w sobie pokonać, Okej, uwolnić się od okej. niej, uwolnić się, rozumiesz, o co mi Nie, chodzi? ja O rozumiem. drogę indywiduacji chodzi, o co tu chodzi? Okej, okej. O konfrontację z cieniem? Bardzo Cię Ja, proszę o podpowiedź. em, nie będę ciebie trzymał na... powiedziałbym, drugi rozdział ma odpowiedź i to w przyszłym tygodniu. Ale powiem od razu, o co tutaj chodzi. Z punktu widzenia psychologicznego mówimy o kompleksach. Mówimy o te nasze złe duchy, które nas straszą w tym życiu i te kompleksy, które trzymają naszą energię psychiczną. I jak się uwalnia człowiek z tych? No, jest właśnie, tutaj to nie jest opisane, ale w tajemnym kazaniu na górze, co będziemy czytali w przyszłym tygodniu, to jest opisane, że te siły daimoniczne
muszą być wygonione przez inne siły noetyczne. A więc na przykład gniew musi być wdzięczność. Kiedy jest wdzięczność, to gniew ustępuje. Ja nie będę je teraz wymieniał, bo nie pamiętam je wszystkie, ale jest 10 sił noetycznych, wszystkie żeńskie siły, które są wzywane i Hermes ich wzywa właśnie, żeby one wygoniły te siły archontów, które są tam. Ale to nie można to dokonać, dopóki człowiek nie poznaje tych sił, które go wstrzymują. I wtedy może właśnie wzywać te inne siły, aby ich pokonały. Albo nie tyle pokonały, co wygoniły. To się nie da zrobić na płaszczyźnie ego. Bo ego tylko może albo powiedzieć, kiedy spotyka się z wadami naszymi, nie chcę, jestem pełen gniewu i nie chcę być gniewny. I może być represja albo coś takiego, ale to musi być zupełnie na innej płaszczyźnie, musi być coś innego, musi być jakieś, ja bym powiedział, wgląd. Chodzi tutaj o wgląd i nagle zrozumienie, które zupełnie może zmienić psychologię człowieka. Tak, dziękuję Ci bardzo z całego serca, Paweł. Dziękuję, naprowadziłeś mnie. Już wiem o co chodzi. Dziękuję Ci Następny serdecznie. tydzień to dalej będziemy. Tak, rozumiem. Dziękuję. Mnie się wydaje, że to w ogóle chyba jest cały rozdział o cieniu, mowa tutaj z psychologicznego punktu widzenia. Tak, tak. Bo jak przyjmiemy, to teraz będę się posiłkował Jungiem, w jego rozumieniu, to pierwsza zasada jest taka, że wszystko posiada swój cień. Tak. No i teraz w ogóle wstępem do psychologii głębi, żeby w ogóle móc mówić o jakiejkolwiek duchowości, to jest umiejętność rozpoznawania tego cienia i to się dokonuje w bardzo konkretny sposób w naszym życiu, właśnie za pomocą umysłu. Rozpoznajemy, jaki jest prawdziwy stan rzeczy, co się dzieje. Cały czas gdzieś to się w nas mieli i my żyjemy na styku tego cienia, bo cień jest też nieświadomością, tym, czego nie widzimy, ale mamy takie narzędzia, żeby umieć to rozpoznać, przyglądnąć się temu z boku, wyważyć i zintegrować. To już jest ten etap wyżej. Ale to są bardzo subtelne rzeczy, bo one są skrajnie subiektywne tak naprawdę. Mhm. I generalnie z tego wynika właściwie, bo nawet kiedy mówimy o gniewie, to gniew to nie tylko jego druga strona jest wdzięczność, ale gniew też ma pewną funkcję w nas, to znaczy pozwala się upomnieć o swoje, bo ta dusza czasami w nas jest w nierównowadze. I dlatego ten mechanizm psychologiczny, kiedy jest inflacja ego, ona następuje właściwie przy każdym naszym lepszym pomyśle, jakimś postanowieniu. Lubimy to w sobie robić i później następuje inflacja, jest jakby reakcja odwrotna do tego i dopiero łapiemy kontekst całego wydarzenia, co się wydarzyło. Więc właściwie to jest tylko właśnie kwestia tego, żeby sobie uświadomić, jak to funkcjonuje i to wydobywa właśnie jakby takiej większej naszej obecności z chwili obecnej, jakieś pełniejsze zdawanie sobie sprawy z tego, co się dzieje.
No i teraz, kiedy jeszcze mówimy o cieniu, no to jest też ciemna strona duszy, oczywiście. Nie jest jasna i ciemna strona duszy. W tym filmiku, który ostatnio to nam dodałeś, dwóch takich Tak, dostojnych dżentelmenów rozmawiało, kiedy oni niuansowali miłość do kobiety, którą mężczyźni Zachodu tak sobie łatwo projektują z matki i tak dalej, i to jest źródłem wielu napięć. Też był taki moment, w którym zadają pytanie o to, jak my traktujemy miłość, prawda, tą męską, kobiecą i tak dalej. Więc to naprawdę nasyca ogromnie treścią taką emocjonalną, uczuciową, no w każdym aspekcie po prostu człowiek zaczyna, kiedy sobie uświadamia, w czym bierze tak naprawdę udział, e, robić się taką sytuacją krok po kroku, zmierzasz w dobrym kierunku, kiedy się jakby umiesz obserwować, żyć i łączyć się z cieniem. tak. Bo to chodzi właśnie, żeby umieć w sobie to jednoczyć. I w tym sensie te siły, i oczywiście mamy namiętności, bo one wynikają właśnie z zakochania i z miłości, o czym była mowa, tylko bardzo często jest tak, że kiedy jakiś archetyp za mocno wchodzi, a mężczyznom przeważnie wchodzi za mocno kobieta, e, zaczynają się na tej linii dziać bardzo dziwne rzeczy w jego życiu, tak? I dużo mężczyzn ma problem z miłością, bo jakby za bardzo ją utożsamia, jakby rzutuje to, co ma w stosunku do mamy, do innych kobiet i tworzy sobie jakiś idealny obraz kobiecej miłości i to jakby też dużo zasłania mu i dlatego dlatego właśnie wydaje mi się, że to ćwiczenie i umiejętność przebywania w swoim cieniu jest przejawem, jest wstępem do prawdziwego życia duchowego. Tak. Dziękuję Ci, Rafale. Wydaje mi się, że dosyć jasno właśnie postawiłeś sprawę i zupełnie się zgadzam z tym. Em, e, Tutaj oczywiście jedna rzecz jeszcze, przedstawiam Wam te stare teksty i ja myślę, że warto jest przyjrzeć się, w jaki sposób oni to widzieli. I oczywiście to jest bardzo ciekawe, bo czasami widzimy kojarzenia z psychologią głębi, jak mówiłeś, i czasami to nie jest aż tak jasne. Ja bym powiedział, że e, no, gnostycy em, ja, może lepiej niż hermetycy poznawali realność cienia. Hermetycy jakoś nie bardzo się do tego odnosili. I nie jestem przekonany, że oni rozumieli rzecz tak głęboko psychologicznie, co gnostycy. Ale jednak ja myślę, że zobaczymy w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy to omawiali, zobaczymy, co myślicie właśnie o tym tajemnym kazaniu na górze i jak to wam się wydaje. Polecam, żebyście przeczytali ten tekst zamiast zanim właśnie przed wtorkiem. Ja mam takie pytanie, bo na pewno już o tym mówiłeś, ale ja nie na wszystkich spotkaniach byłam i nie wszystkie odsłuchałam jeszcze. Czy hermetyzm jest wtórny według ciebie do gnostycyzmu? Czy co? Czy jest wtórny do gnostycyzmu? Czyli gnostycyzm jest jakby bardziej pierwotny? Aha, aha, aha. Wygląda, że te dwa szkoły właśnie rozwinęli się jednocześnie. Mhm. Em, Bo tutaj jak na razie przynajmniej,
bardzo mocno jest pomijany wątek żeńskiej energii. Mhm. Tak jakby hermetyzm, zresztą ja już się tam wcześniej spotkałam trochę z pewnymi naukami i takie jasnoczucie mam głębokie, że on jest niepełny. Mm. Między innymi właśnie teraz mówiłeś ciekawą rzecz o tym, że te przywoływane są te żeńskie jakości, które mają wypchnąć czy zastąpić te jakości cienia, tak? Mhm. A już też na samym początku było podzielenie człowieka pełnego na dwie płcie, Mhm. co tak naprawdę spowodowało jego niepełność. Tak, Zarówno jedna część, jak i druga jest wiecznie niepełna no tak. i wiecznie poszukująca. Więc wiecznie poszukujący, tak. Dokładnie. Taki jest nasz los, że I, nie jesteśmy spełnieni tutaj. I to, co mówiłeś właśnie o tym uzupełnianiu, w zasadzie uzupełnianiu tego żeńskiego aspektu w sobie, tej jakości powiedzmy, w przypadku tutaj, bo akurat tutaj jest Hermes, powiedzmy, męska energia. Ale czy to właśnie nie jest tak, że ta anima, która została oddzielona od męskiego, bardziej męskiej jakości, żeńska jakość została oddzielona, kiedy łączy się jedno z drugim, to wtedy ten cień przestaje być cieniem, ponieważ wszystko staje się jednością. Ja bym powiedział, że to jest dobre spojrzenie. Tak, może tak. I tutaj jeszcze Rafał powiedział, że wszystko ma cień, a jest jedna rzecz, która cienia nie ma. A co? Na pewno jedna, sądzę, że więcej. Światło nie ma cienia. Światło nie ma cienia, ale czy światło może istnieć bez ciemności? Tego nie wiemy, ale nie ma cienia. Znaczy, mnie się wydaje, że jak każda przenośnia czy metafora musi mieć swoje odstępstwa. To mówimy o jakiejś takiej zasadzie, bo wikłanie się w paradoksy też nie jest dobre, bo zasłaniamy istotę rzeczy. Nie? W tych wszystkich rzeczach, o których tutaj mowa jest, operujemy w większym lub mniejszym przybliżeniu na symbolach. I one jakby są nośnikiem energii i one nas komunikują z naszymi przodkami, bo oni ich używali i wymyślili. Więc raczej tu chodzi o tą taką pionową komunikację z naszymi przodkami i duchami, bo jak sobie przypomnimy, psychologia głębi bierze się od greckiego, od egipskiego boga Tota, czyli istoty ludzkiej ze zwierzęcą twarzą, czyli ta rozmowa jest na bardzo takim egzystencjalnym poziomie, czyli naszych instynktów również, że to wszystko w nas po prostu żyje i ma odniesienia. Także wydaje mi się, że to jest po prostu symbol, tak? A ja właśnie tutaj bym powiedziała, że to jest może dosłownie, bo jeśli światło nie ma cienia, a człowiek na początku był świetlisty, bo był pełnią i dlatego był świetlisty. I kiedy się łączy tą pełnię z powrotem do poziomu światła, to wtedy właśnie przestaje istnieć i rozdzielenie, i cień. No na którymś etapie właśnie chodzi o zjednoczenie, tak? Mhm. I to jest w każdym systemie religijnym. Kiedy na przykład Jan od Krzyża mówi o jakimś pełnym zjednoczeniu z Bogiem, to mówi właśnie w ten sposób, nie? Że człowiek przechodzi ileś tam etapów uwalniania się z przywiązań ziemskich, z nauczenia się niewygody, że to życie nie ma być komfortowe, tylko ma być prawdziwe i jest bardzo w tym konkretny. I w tej drodze na górze Karmel on wskazuje, że my oczyszczamy się z tych przywiązań, dążąc ku czemuś większemu. I to, co przychodzi do nas, on to nazywa łaską, jest niewymuszane przez nas. My nie mamy na to wpływu, ale ta droga z pewnością nas do czegoś zbliża, nie? Więc, a co jest po drugiej stronie? No właśnie nieliczni tam dochodzą, nie? Na tym polega paradoks chyba. Bóg jest zjawiskiem tak naprawdę